Obecnie w Turcji mamy Ramazan, inaczej Ramadan. To, co teraz słyszycie, to jest kot, nie dziecko. Czyli miesięczny post obchodzony przez wyznawców islamu. W tym czasie codziennie wieczorem organizowany jest taki festyn ramazanowy i właśnie wybieram się, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Tak głodna jesteś, tak chodź. No ale czekajcie. Cały miesiąc osoby, które oczywiście są do tego zdolne i które są chętne, przestrzegają postu, czyli mianowicie od wschodu do zachodu nie jedzą, nie piją, wyrzekają się wszelkiego rodzaju grzechu, starają się nie palić papierosów, wyrzekają się przyjemności cielesnych i ten czas poświęcają na to, żeby się zbliżyć do Boga i żeby tutaj zjednoczyć się z ludźmi, których na co dzień nie stać na to, aby na przykład zjeść ciepły posiłek. Jestem pewna, że pojawią się pytania o to, czy ja, będąc tutaj w Turcji, mieszkając w Alanii, przestrzegam postu. Od razu odpowiem, że nie, dlatego że ja nie zmieniłam wiary, a nawet gdybym wyznawała islam, to raczej takiego postu bym się nie podjęła ze względów zdrowotnych, bo o ile uważam, że robienie przerwy w jedzeniu ma swoje plusy i może tutaj dać korzyści zdrowotne, tak absolutnie nie jestem za tym, aby nie pić, szczególnie w tych miesiącach letnich. Także szanuję bardzo takie osoby, natomiast ja osobiście bym się na to nie zdecydowała. W trakcie Ramazanu spożywane są dwa główne posiłki. Jeden z nich nazywa się sahur i on spożywany jest bardzo wcześnie, czyli przed wschodem słońca, dlatego że to jest ostatni posiłek przed rozpoczęciem postu. I słuchajcie, w wielu tureckich miastach jest taka osoba nazywana Ramazan Davulcusu, czyli bębniarz, który idzie przez miasto i budzi ludzi. Następny posiłek jest już po zachodzie słońca i to się nazywa iftar, czyli to jest pierwszy posiłek właśnie po zakończeniu postu w danym dniu. I słuchajcie, w Alanii zakończenie postu danego dnia ogłaszane jest wystrzałem z armaty. Ostatnio byliśmy na zachodzie słońca, udało mi się to nagrać, także teraz zapraszam Was do krótkiej relacji z tamtego dnia, a ja w tym czasie dojdę do centrum miasta. Gotowe. Wracając do naszego festynu, dotarłam do rzeźby Ataturka, pierwszego prezydenta Republiki Tureckiej, i tam jest stary urząd miasta i zawsze przy tym urzędzie miasta, na jego tyłach, odbywają się wszelkiego rodzaju koncerty czy festyny. Tak wygląda wejście i zobaczcie, mamy rozpiskę, co którego dnia jest. I na przykład dzisiaj mamy 27 o 20:30 będzie Karagos ve Hacivat Kukla.
Gösterisi, a czyli to jest turecki teatr cieni. Również o 21:30 odbywają się na przykład koncerty, czy dzisiaj, z tego co rozumiem, to będzie czytanie poezji. A tutaj informacja o tym, kto danego dnia będzie występował. Ja wybrałam się dosyć wcześnie, słuchajcie, bo później bardzo dużo rodzin z dziećmi przychodzi. Tutaj kojarzy mi się od razu to z festiwalem owoców tropikalnych. Po prawej stronie macie kukurydzę, często właśnie w takich kubeczkach plastikowych można kupić. O, tak to wygląda. Popcorn, słodkości dla dzieciaków. W tym miejscu mamy tradycyjne tureckie lizaki, to się nazywa Osmanlı macunu, czyli osmańska pasta. I jak widzicie, jest taka okrągła taca, która jest poprzedzielana i tam są różnego rodzaju smaki. W porównaniu ze zwykłymi lizakami Osmanlı macunu jest bardziej miękkie, ale równie słodkie i takie ciągnące się. Kiedyś używano wyłącznie naturalnych składników typu imbir, cynamon, goździki, mięta, róża, cytryna czy damla sakızı, żywica z drzewa pistacji. Merhaba, bu hangi tat? Şeker meyve özü. Şeker meyve, evet, ama bu kivi mesela? Kivi. Kiwi, Portakal, çilek, kivi, vanilya, wiśnia. Czyli tak, kiwi, tutaj truskawka, pomarańcza, bu Buyurun. 50 lira efendim. wanilia Buyurun alın oradan. i wiśnia. 50 lir. Tamam, o yüzden ben istiyorum. Çilek, Okey. kiwi, wiśnia. Buyur ya. Bu çeker ne kadar? 50 lira canım. Ya patlamış mısır. O da 50 lira kabı. Buyurun. Gülten Hanım. Bakıyorsun. Öne bak. Ay, bunlar demeyecektik değil mi? Yanlış, Tamam. yanlış olmuş. Problem yok. Jest to taki syrop cukrowy o smaku owocowym i na samym końcu pan polał sokiem z cytryny. Także mam swojego lizaka Osmanlı macunu. To mnie tutaj zaskoczył. Dobra. Dobre? Tak to się ciągnie. Liwia tutaj znalazła manty, ale całkiem inaczej wyglądają, zobaczcie. I w ogóle są z pokrzywą w środku. Ciekawe. Esirgan otlu, mantysy. Rurki z kremem, no jak dawno nie jadłam. A tutaj macie, zobaczcie, takie fajne lampiony, które można samemu zrobić krok po kroku. Nie, tylko tam. Ile zapłaciłaś za jeden? 50. To tyle, ile ja za lizaka. O nie. Chyba widzę pietruszkę. To nie jest pietruszka, myślę, to jest pokrzywa. I co sądzisz? No, Oliwia nie lubi. Nie jest złe, ale to zdecydowanie nie są moje Smaki. smaki. Masz, spróbuj sobie. Nie chcę, bo ja już namieszam tyle żełę. Też... Dobre. Ja lubię pokrzywę. Bardzo dobre jest ciasto. Ale coś mi przypomina to. Coś mi przypomina. To nie smakuje właśnie taką... Tak podchodzi Właśnie trochę. propos spinak. Weź taki kawałek ci mały dam. Mały kawałek. To nie smakuje absolutnie pokrzywą. Mi trochę jak szczap. Albo szaf, właśnie coś tego typu. Znaczy nie jest złe, ale jest taki jest złe. specyficzny. Tutaj mamy stoisko z Ebru. Jest to
tradycyjna turecka sztuka malowania na wodzie. Za chwilę Wam to pokażę. Jak widzicie, w kuwetce jest woda, ale ta woda to nie jest zwykła woda. Jest ona o większej gęstości. Dodaje się tutaj na przykład algi albo dodaje się żywicę, która nazywa się kitre. I tradycyjne te farby posiadały pigmenty ziemne, takie jak glina, ochra, co dawało dużą wytrzymałość. Obecnie używa się farb akrylowych. Te tradycyjne farby były łączone z żółcią. I teraz pani nakłada kartkę i ten wzór jest zostawiany na kartce aż do wyschnięcia. A tutaj mamy takie specjalne przyrządy do wykonywania różnych wzorów. I te pierwotne były z drewna różanego, dlatego że jest ono bardzo miękkie, giętkie, a na górze miało włosie końskie, które nie było klejone, tylko było łączone nitką. Taka ciekawostka, od 2014 roku Ebru jest wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Mamy różne style, na przykład tutaj widzicie taki chichekli, czyli wzory kwiatowe. Mamy na przykład tarakle, czyli robione grzebieniem, gelgit, pasy poziome, pionowe, albo batal, które jest takim najbardziej tradycyjnym, i to są różne klasyczne, nieregularne wzory. Ale niespodzianka, dostałyśmy tutaj w prezencie. Normalnie nie można tego kupić. Livia wybrała sobie tutaj taki tulipanek. Też tulipanek, czyli tulipany związane są z Turcją i z Imperium Osmańskim, z islamem, a ja taki sobie kwiatek wybrałam. Nie wiem, czemu on do mnie przemawia. Jesteśmy wzruszone, że dostałyśmy w prezencie. Naprawdę coś cudownego. Tutaj malowanie henną. A zobaczcie, tutaj jest podpis Ataturka, pierwszego prezydenta Republiki Tureckiej. Pan powiedział, że utrzymuje się około tygodnia. Półksiężyc. Bak zor oluyor bu. Tutaj ceny. Sutlacz bardzo lubię, czyli ryż na mleku. Gulacz przed chwilą wzięła Livia, za chwilę Wam opowiem o tym. Tralicze ja bardzo też lubię.
Mamy tutaj tradycyjny deser osmański z wodą różaną. Ogólnie są tam orzechy, zazwyczaj orzechy włoskie, widzę, że tutaj też mamy pistacje. Zazwyczaj również są te kulki z owocu granatu, tutaj nie było. No i tak, i co jeszcze? Nie, niekoniecznie, bo przecież tam ostatnio jak jadłaś to było. I co jest charakterystyczne tutaj, to są takie jakby wafle skrobiowe ze skrobi kukurydzianej z dodatkiem mąki pszennej i one są twarde, ale umieszcza się je w mleku i ten deser nie jest taki słodki, jest to typowy deser ramazanowy. Tutaj mamy sutlacz, czyli taki pudding ryżowy, też jeden z moich ulubionych. Dobre. Liwia, dobre czy nie? Dzisiaj Liwii nic nie smakuje. Czyli ten ostatnio, który jadłaś w Antalii, był lepszy. Dla mnie tak, ale tu jest bardzo wyczuwalna róża. Pokaż. Dzisiaj jem Liwii z ręki. Bardzo jest różowy. Tak, bardzo dużo wody różanej jest. Zgadzam się z Liwią. Dlatego mi na przykład W Antalii był lepszy. Namiot nie jest za duży, widzicie tam krzesła przygotowane, dlatego że zaraz będzie ten teatr cieni, który oczywiście również wywodzi się z Imperium Osmańskiego. Malowanie buziek. Przygotowałam karteczkę dla pana, Blanka Umit Madenji, i zaraz będzie pan tutaj kaligrafował. Arkadaşlar öyle bir cevap vermelisiniz ki bütün Alanya sizi duymalı. Evde oturup kalanlar kahrından böyle düşünmeli, biz ne yaptık, niye evde oturup kaldık diye. Niye meydana gitmedik diye. Bir kez daha soruyorum, iyi değerlendirin. Arkadaşlarım nasılsınız? Göndersin Mustafa abimiz müziğimizi. Haydi bakalım alkışlarınızla. Yüksek Mustafa abimiz, yüksek. Alkış, 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 alkış. Bu kadar mı alkış sesi, bu kadar mı? Evet, anne babalar da davet ediyoruz. Eller yukarıda. Biliyoruz, hepimiz aynı zamanda bir çocuğuz. Bu hangisiydi arkadaşlar? Hacivat, evet. Diğeri ise... Görmeye geçine günü yüzüne, bağları açtım da geldim. Hakikaten çıkmıyor. Çocuklar bana bir yardımcı olur musunuz, hep beraber seslenelim? Duymadı, bir daha. Aman ne oluyor ya, ne oluyor, mahalleyi mi yıkacaksınız ya? O kadar sesleniyor çocuklar, niye duymuyorsun canım? Yapma, gıdıklama be adam. Kelime vurma. Allah senin müstahakını vermeye emin. Muşmula suratlı seni. Dede, nine, herkesler tanırlardı. Ramazan akşamlarında, bayramlarda, seyranlarda izlemeye gelirlerdi. Şimdilerde nerede? Ben de onu diyorum işte. Ne diyorsun be adam, daha bir şey demedin ki. Diyor kelime. I doczekałyśmy się. Tamam. Najpierw spróbuj, czy dobry. Tak to wygląda.
Szerefę. No tak. Właśnie teraz spożywamy przepyszny szerbet. Szerbet można przyrównać do naszego kompotu świątecznego. Chyba nie w każdym regionie, ale w większości będzie występować. To są właśnie różnego rodzaju suszone owoce z dodatkiem przypraw korzennych. No i oczywiście dużą ilością cukru. Bo wiadomo, że w Turcji wszystko co słodkie zawsze jest... Ale jest bardzo dobre, bo jest mega zimne, nie? Jest mega zimne. Ten nawet nie jest bardzo słodki. I co najważniejsze, to podaje się tylko w okresie Ramazanu. Muszę przyznać, że w tym roku festyn mi się bardzo podobał. Świetnie się bawiłam. Dostałyśmy mnóstwo prezentów i atmosfera była naprawdę wyjątkowa. Było głośno, ale nie tak jak w tamtym roku, bo w tamtym roku wytrzymaliśmy dosłownie 2 minuty. Co do Teatru Cieni, to nie tylko on bawi, ale również uczy. Mamy tutaj 2 bohaterów, Karagöz i Hacivat. Hacivat jest taką inteligentną osobą, taką lubiącą pouczać, natomiast Karagöz jest taką osobą prostolinijną, bardzo zabawną i najczęściej prowadzą ze sobą różne rozmowy. Bardzo często się nie rozumieją, bardzo często dochodzi do różnych sprzeczek między nimi i właśnie w ten sposób przekazywane są różne wartości. Jak widzieliście, dzieci się świetnie bawiły i bardzo chętnie wybierają się na takie spektakle. Dajcie znać w komentarzu, jak podobał Wam się festyn ramazanowy, jak podobał Wam się mój wzór z henny, malowany henną. I jeżeli lubicie tego typu filmy, to odsyłam Was tutaj, gdzie pokazywałam festiwal Hamsi. Do zobaczenia, kochani. Buziaki, pa pa!